Witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy jak zwykle przeróbka, to co Marcin lubi najbardziej. Co to było, co mi się nie podobało i co klientowi się nie podobało. Tu już wyleciała pompa z kominka z płaszczem wodnym, bo generalnie mamy tutaj kocioł gazowy, no nie mojej marki, ale to nie problem, który grzeje 280 metrów ogrzewania podłogowego i jest tylko pompa z kotła. No i w zasadzie na tym mógłbym skończyć tłumaczenie, co było nie tak. Kolejna sprawa, rurki, które są na obiegi podłogówki góra-dół są za małe. Nie są jakieś przesadnie za małe, więc poradzimy sobie z tym po prostu dając osobne pompę na górę, na dół. No, siła razy moc po prostu przepcha już nam taką odpowiednią ilość wody, żeby były dobre przepływy. W inny sposób myślę, że tego nie ma sensu tutaj naprawiać. Natomiast cała ta rzecz tutaj tak naprawdę leci. Wycinamy praktycznie wszystko. Wstawiamy tutaj bufor. Pod bufor podpinamy kocioł. Z drugiej strony podpinamy kominek z płaszczem wodnym. Dwie grupy pompowe, jedna na górę, jedną na dół. Sterowanie pogodowe góra-dół osobno. Przez to, bo klient też zgłaszał, że nie pamiętam już czy góra czy dół grzały słabiej. I jakby przy tej konfiguracji w zasadzie prawie nie można z tym nic zrobić. Natomiast kiedy mamy zrobione osobne obiegi na górę i dół, można sobie modyfikować krzywą grzewczą na górze czy na dole, tak żeby po prostu wszędzie było jednolicie ciepło. No, to więc teraz mamy tak naprawdę najgorszą robotę demontażu. Cześć! Czyli trzeba wszystko powycinać, pooznaczać sobie rurki, żeby pamiętać co gdzie było, no i później będziemy montować. To będziemy Wam w trakcie pokazywać. Dobra, moi drodzy, bufor już wisi. Tu mamy generalnie mało miejsca na tyle gratów, ale damy radę. Powoli sobie to wszystko przymierzamy. Jak to przy przeróbce największa zabawa to jest jakoś to zmieścić sensownie. Jeszcze nam zostało poprowadzić właśnie rurki, ale to będzie prosto pod buforem, zasilanie, powrót z kotła, zasilanie, powrót z kominka, no i obiegi grzewcze, ale coś już tu się powoli kształtuje, ale no jeszcze sporo roboty przed nami. To po 9 godzinach na razie wygląda to tak. Były oczywiście komplikacje i tu nie byliśmy w stanie spasować, więc poszło na flexie. Nie jest to idealne rozwiązanie, ale na tak krótkim odcinku nie przeszkodzi nam to w ogóle. Szczególnie, że teraz pompa działa już na mieszaczu termostatycznym, tylko po prostu ma obieg swobodny. Okazało się, że grupy pompowe nam tak wylądowały, że w zasadzie by się opierały o zlew, więc musieliśmy sobie przedłużyć, tak żeby zejść trochę niżej i da się teraz to poskładać razem z izolacją, ze mieszaczami. No i teraz wkładamy końcówkę dołu, pozaciskać jeszcze ostatnie jakieś kształtki tam u góry, napełnić i zobaczyć, czy będzie szczelne. A i dodaliśmy jeszcze separator przed kotłem magnetyczny z Fernoxa. Przy okazji też tu wlejemy inhibitor. Dolejemy tyle wody, ile tutaj jest uzdatnioną, tylko najpierw sobie sprawdzimy szczelność na zwykłej. Także przy okazji też się przepłucze ten nasz bufor. A, jeszcze nam zostało naczynie przeponowe dodatkowe. To mamy ile? 10 godzin? 11? I nie mamy skończonego. W sensie jest prawie skończone. Jeżeli chodzi o hydraulikę, mamy skończone. Możesz mi tutaj wziąć. Bufor zamontowany. Grupy pompowe zamontowane. Tak jak wspominałem, chyba w trakcie mieliśmy przygodę, bo nam nie trafiało. Gdzie trafiała nam idealnie mieszacz zlew, więc nie dało się by go założyć. Jeszcze gdzieś coś tam pociekło, więc trzeba było poprawiać. No i myślę, że już wszystko jest. Następny dzień, jaki tu przyjadę, to będę programować całą tą centralkę, podłączać, to też Wam nagram osobno, myślę. No, więc takie przeróbki, czemu tyle kosztują? No bo tyle trwają, więc tu w zasadzie to takie 2 dni całe by były po 8 godzin, żeby to wszystko ogarnąć. No, bo jeszcze samo czujnikowanie i podłączanie kabli, żeby to w miarę ładnie wyglądało, też zajmie sporo czasu. Tak jak wspomniałem, daliśmy tutaj separator magnetyczny z Fernoxa. Teraz już myślę, że wszędzie będą takie. No, filtr siatkowy został, no bo tutaj siatki nie ma,
Natomiast przy okazji później tutaj jeszcze doleję inhibitor korozji. No i co, no niby nic, a 11 godzin poszło. Także trzymajcie się, jadę do domu, do miłego.